Cześć, dzisiaj będziemy testować te pomidory. Dla zwolenników czerwonych pomidorów jest tu kilka rarytasów, ale także są te zielone i te pomarańczowe. Dla osób, które lubią taki kolor pomidorów. Ale tak jak mówię, wszystko zależy od naszych kubków smakowych. To nie jest tak, że wszystkie pomidory każdemu smakują tak samo. Na przykład malachitowa szkatułka jest jednym z ulubionych pomidorów niektórych osób, a dla mnie no niestety nie jest. I z gustem nie ma co dyskutować. Także ja Wam podam moją opinię na temat tych odmian, które ja wybrałam w tym roku. No a Wy musicie posiać te, które się Wam spodobają z mojego pokazu i ocenić samemu. Tak niestety to jest. Zapraszam na film. Pierwszym pomidorem, który przekroję i spróbuję, którego jeszcze nie próbowałam, jest Slankard. Jest to odmiana pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, a Slankard jest to nazwisko rodziny, która je uprawiała. I zobaczcie, kształt może być zmienny, może być kształt serca, ale może też być taki bewsztyk. I to jest normalne dla tej odmiany, że po prostu produkuje różne kształty pomidorów. No i zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku i jak smakuje. Pomidor Slankard po przekrojeniu, dosyć mięsisty, ale widzę takie miejsca, gdzie może być mączysty albo jeszcze nie całkiem dojrzały, no ale spróbujemy, jak smakuje. Więc tak, smak taki średnio bogaty, skórka twardawa, ale średnio twarda, nie taka, że musisz ją rzuć i rzuć i rzuć. No, nie jest wspaniały, ale nie jest zły. Jest dosyć mięsisty, ale nie tak mięsisty jak polskie serca. Ma komory nasienne, które są trochę takie pustawe. Zobaczcie, na przykład tu. Polskie serca, albo to serce węgierskie, to było samo mięsko, jeśli mogę tak powiedzieć o pomidorze. Także jest bardzo plenny, ma dużo wielkich pomidorów. Może następne owoce będą inaczej smakowały. Jeszcze tego wielkiego nie rozkrajam. Obserwujcie mnie na Community Tab, czyli tam, gdzie zdjęcia umieszczam i czasami różne informacje na temat różnych warzyw. To Wam zrobię update, jeżeli się dowiem smaku na temat tego pomidora. Teraz porównamy sobie kozulę 179, czyli żółtą zebrę, i Giant Green Zebra od Brada Gatesa, odmiana amerykańska, która nie jest zieloną zebrą, a właściwie to jest pomarańczowo-czerwoną, bo jest bardzo dojrzała. Porównamy sobie smak tych dwóch pomidorków, zobaczymy, jak wyglądają w środku. Słyszałam, że ten jest bardzo pyszny. Kozula 179 wygląda w środku tak, jest taka miodowo-złota. I jak ją przekrajałam, to była dosyć twarda. Na pewno jest dojrzała. Zobaczymy, jak będzie smakować. Wygląda teraz trochę jak mango. Zobaczcie. A ta gigantyczna zielona zebra nie jest taka mięsista, ma sporo nasion i w środku jest czerwonawa z takimi żyłkami czerwonymi, sporo nasion, soczysta, że aż z niej kapie. No i porównamy, czy mają jakieś podobieństwa, czy nie. Czy są smaczne, czy nie? Zobaczymy. Kozula 179 ma przewagę kwaśności, ten owoc, który jest pierwszy, także nie jest to jeszcze moja ostateczna opinia. Dosyć wyrazisty smak, kwaśnawy, z nutą słodkości. No, nie powala mnie na kolana jeszcze, ale jeszcze jej dam szansę. Wygląda fajnie, ale na razie nie smakuje. Chciałabym trochę więcej słodkości w tym pomidorze. Giant Green Zebra, lepsza, ma dużo silniejszy smak, słodko-kwaśny z przewagą kwaśności i dodatkowy taki smak w tle, bardzo bogaty, i jest to przewaga jednak kwaśności, ale coś takiego, takie szczypanie z tyłu języka, taki dobry, wyrazisty smak. Nie jest na pewno mdła, nie jest całkiem kwaśna,
Jest fajna dla osób, które lubią wyraziste, kwaśne pomidory, to jest dobre. To jest coś takiego, oczekiwałam takiego smaku od malachitowej szkatułki, ale niestety nie doczekałam się, a to no na pewno jest warta uprawiania. Skórka trochę twardawa, nie jest aż tak mięsista, ma dużo żelu i nasion w środku. No ale to wszystko jest do przeskoczenia, jeżeli smak jest dobry, prawda? Teraz weźmiemy sobie Marina Sprays. Oczekuję, że będzie słodka, bo już zjadłam kilka owoców i był wyraźny taki słodki smak. Nie było za dużo kwaśności. Jest to odmiana, która ma liście takie pstre, variegated, z białymi plamkami, jak jest młoda. Jest podatna na suchą zgniliznę wierzchołkową, no ale jest tylko na kilku owocach. Możemy sobie opryskać jakimś wapniem, ale smak jej, z tego co na razie wiem, wynagradza te wszystkie problemy. Zaraz zobaczymy. W środku wygląda tak. Jest pomarańczowa z takim czerwonym zabarwieniem, bardzo soczysta. Jest to taki rozmiar śliwki w kształcie serca. No i jak smakuje? Tak, wyraźnie słodka, z takim miodowym posmakiem. Skórka trochę twarda, ale to może być także skutkiem warunków atmosferycznych. Ciągle zdarzają się zimne noce w sierpniu w Anglii. Tak, jak do tej pory najsłodszy z tych pomidorów, które przetestowałam. I na pewno jest warty uprawy. W smaku taki 8 na 10 bym powiedziała. Marina Sprays. Serce węgierskie. W ostatnim filmiku nie byłam pewna, które to jest serce węgierskie, a które białoruskie, więc sprawdziłam wczoraj. I to w kolorze malinowym to jest Hungarian Heart, czyli serce węgierskie, a to w kolorze czerwonym było sercem białoruskim. Nasiona mam ze Stanów Zjednoczonych, ze strony Delectation of Tomatoes. Pochodzi pewnie z Węgier. I zobaczymy. Chyba już próbowałam. Chyba dzisiaj na śniadanie miałam malutkie takie i było bardzo smaczne, bardzo mięsiste. Zobaczymy. Więc serce węgierskie w środku wygląda tak. Bardzo mięsiste, ale zarazem ma nasionka, które widać. Możemy sobie zachować. No i teraz zobaczymy, jak smakuje. Bardzo, bardzo dobre serce. Prawie tak dobre jak bawole serce polskie. Skórka troszkę twardawa, ale tak jak mówię, to nie musi być cechą odmianową. Bardzo mi się to serce podoba, smakuje mi. No, mogę polecić. Serce węgierskie. Teraz mam odmianę, która jest pomylona. Dostałam ją jako Ozark Sunset, ale któraś z widzek mi podpowiedziała, że to nie jest Ozark Sunset i sprawdziłam, no i niestety nie jest, ale wygląda jak Alice's Dream. Odmiana podobna do na przykład Afternoon Delight albo Lucid Gem z takim antocyjaninowym tutaj zabarwieniem przy łodyżce i pomarańczowo-czerwone tu. Już próbowałam, była pyszna. Jeżeli jest tak pyszna jak Lucid Gem, to na pewno będzie do powtórki, no ale na Ozark Sunset jeszcze muszę poczekać, a Ozark Sunset jest troszkę bardziej różowo-fioletowy. Jest także Ozark Sunrise z tej serii, no i zobaczymy, jak te smakują. No i nasz pomidorek Alice's Dream, czyli sen Alicji. Wygląda w środku tak. Jest czerwony z zielonym żelem koło nasionek. No i zobaczymy, jak smakuje. Przepyszny. Słodko-kwaśny, ale jest to taki zbalansowany smak. Nie ma przewagi jednego smaku. A jak poczujecie te pierwsze smaki, to za nimi jest takie uderzenie i zostaje na języku przez długi czas. Jest trudne do opisania, ale pyszny, pyszny pomidor. I takie słyszałam opinie o Alice's Dream i nawet może rywalizować z Lucid Gem, który ma podobny smak, taki raczej skomplikowany. Nie ma tylko jednego poziomu, ale kilka. Słodycz, kwaśność, umami, potem bardzo, bardzo mogę polecić. Jeżeli rzeczywiście jest to Alice's Dream,
to jest to pomidorek pyszny do uprawy co roku. Teraz weźmiemy sobie tego pomidorka i jest to hercegowak. Pochodzi z Hercegowiny, czyli to jest w Chorwacji, czyli pomidorek z tego rejonu Europy. Jest to raczej bewsztyk, z tego co widać, różowy, malinowy. No i zobaczymy, jaki będzie w środku. No w środku cudo, zobaczcie, samo mięsko, wygląda jak arbuz prawie. Zobaczcie, prawie nie ma pestek. Teraz zobaczymy, skórka odchodzi, bardzo łatwo. Zobaczymy, jak smakuje. Przepyszny, rozpływający się w ustach, nawet nie musicie go gryźć, ta skórka nie przeszkadza. I to bym określiła, że to jest smak starego pomidora. Naprawdę. Tak mi przypomina pomidorki, które kiedyś dawno temu jadłam. Jak na razie, na równi z tym Alice's Dream, jeden z najlepszych pomidorów, na pewno do polecenia. Nasionka też miałam ze Stanów Zjednoczonych, ze strony Delectation of Tomatoes. Super. Super pomidorek, bardzo jestem zadowolona. I zobaczcie, normalnie jak arbuz. Cudowny, cudowny. Wiecie, ja to te filmy będę sama oglądać, jak będę robiła listę moich pomidorów na przyszły rok, które warto powtórzyć, ale w tym momencie już mam tyle nasion nowych odmian, które kupowałam jeszcze przed sezonem, no bo tak się spędza zimę przecież, że się kupuje nasiona po całym świecie, więc zakupiłam nasiona z Francji, zakupiłam nasiona z Ukrainy, zakupiłam nasiona z 2 miejsc na Ukrainie właściwie, no i będę wam je pokazywać zimą. No a teraz lecimy dalej z następnym pomidorem. No może weźmy sobie mushroom basket. Mushroom basket to jest taki bewsztyk. Nasiona mam z angielskiej strony. She grows veg. A jest taki jak koszyk grzybów karbowany. Zobaczymy, jaki będzie w środku. No, ten akurat prawdopodobnie jest staśmiony, albo tak ma taki tak jakby rdzeń w środku, tak jakby miał brata bliźniaka pomidorka w środku zatopionego. No ale zobaczymy. Jak na razie nie zapowiada się zbyt pysznie, ale dam mu szansę. Jak na razie okropny, kwaśny, konsystencja taka wodnista. Nie ma tam nic poza kwaśnością. Nie, absolutnie nie. 1 na 10. Na poprawę nastroju weźmiemy sobie ten Hawaiian Pineapple, czyli hawajski ananas. Nie wszystko, co ładnie wygląda, dobrze smakuje, więc ciekawy wygląd tego mushroom basket, ale smak okropny jak na razie. A zobaczymy, jak ten Hawaiian Pineapple smakuje. No, w środku wygląda jak brzoskwinka. Taki fajny. Pachnie dosyć łagodnie. Mało ma nasion, jest dosyć mięsisty. Zobaczymy teraz, jak smakuje. Taki sobie jak na razie, ale jest to pierwszy pomidor na roślinie. Skórka dosyć twarda, jak wszystkich prawie moich pomidorów. Jeszcze mu dam szansę, bo może te następne pomidory będą bardziej wyraziste w smaku. Jak na razie jest bardzo łagodny, z lekką nutą kwasowości, nic szczególnego. Następny przypadek tego, że ładnie wygląda, ale nie smakuje zbyt dobrze. Wiem, że jest to ulubiony pomidor niektórych z moich widzów, bo już takie komentarze otrzymałam. No ale mój jeszcze nie smakuje dobrze. Poczekamy. Pomidor Delicious. Takie fajne bewsztyczki czerwone. Ten pomidor ma potencjał, żeby rosnąć bardzo duży, ale u mnie nie urósł duży, ale ma dużo pomidorów, jest dosyć plenny. No i zobaczymy, jak smakuje, bo delicious to oznacza pyszny. Zobaczymy, czy będzie pyszny, czy kłamią znowu. W środku nie aż tak mięsisty jak nasze serca. Troszkę widać, że są nasionka, ale nie jest źle. Zobaczymy, jak smakuje. Jest smaczny, ale hercegowak bije go na głowę.
mówię mam. No, nie umywa się do hercegowaka, a do tych Alice's Dream też nie. Który był jeszcze tam taki dobry? Nie pamiętam. No ale rekordów nie bije. Jak na razie. Pomidor milioner. To jest pomidor, który też rośnie bardzo duży. No mój wyrósł taki. Malinowy pomidorek. Nasiona też ze Stanów. Zobaczymy, jak wygląda w środku. No w środku to wygląda jak stek. Zobaczcie. Samo mięsko. Widzę jedno nasionko. Zobaczymy, jak smakuje. Pachnie obiecująco. Pyszny. Smak starego pomidora. To jest właśnie to, czego szukam w pomidorze. Ten smak z dzieciństwa i ten to ma. Polecam. Milioner. Po przekrojeniu wygląda tak. W tym kierunku. Bardzo fajny pomidor. Nie ma zbyt dużo owoców, ale te owoce są duże. U mnie jest tam z tyłu w drugim rzędzie, także jeżeli mu dam więcej miejsca, na pewno będzie bardziej plenny. I rosną duże takie, jak macie kanapkę, to możecie jeden plasterek na kanapkę sobie położyć. Super pomidorek, bardzo dobry. Persimmon, też odmiana ze Stanów Zjednoczonych. Powiedzcie mi w komentarzach, które są waszymi ulubionymi odmianami w tym roku i które was zaskoczyły. Teraz będziemy przekrajać ten persimmon. To jest też pierwszy owoc z mojej rośliny, także zobaczymy, ale jest to największy. 540 gram. Nie wiem, do czego to porównać. Zobaczcie. Taki pomarańcz. Cudny. No i mówią, że jest to jeden z najlepiej smakujących pomarańczowych pomidorów. No, zaraz się przekonamy. Bardzo smaczny. Ma konsystencję mango i wygląd mango. Skórka trochę twardawa. No ale jak mamy cienką skórkę, to nam pomidory pękają. Dobry pomidorek. Dużo smaku z przewagą kwasowości. Zobaczę jeszcze następne owoce. Ale zapowiada się, że naprawdę będzie jednym ze smaczniejszych pomarańczowych pomidorów. Big Chief. Ostatni z moich pomidorków. Taki mały bewsztyczek. Mam większy na roślinie, ale w tym momencie mam ten, bo pękł. Nie chcę, żeby mi się zepsuł. Przekroimy. No już widzę, że nie jest dojrzały, bo wygląda tak, ale musiałam go zerwać. Zobaczymy, może jakiś przedsmak będziemy mieć. No, tak jak myślałam, dobry, średniak taki, ale daleko mu do tego hercegowaka i tych innych najlepszych pomidorów. No dobrze, to jeszcze nie wszystkie odmiany. Mam jeszcze sporo innych, których oczekuję, tak jak Polaris, Virginia Sweets, Lucy Jam, Black Fontula. Mam jeszcze kilka różne odmiany, które będziemy próbować. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!